Jak wykorzystać mięso po rosole lub wywarze z kości i mięsa, tak żeby niczego nie marnować. Zapraszam serdecznie na przepis, którym zainspirowała mnie Aneta Skarżyński. Robiłyśmy wspólnie latem w Polsce filmik i obiecałam wtedy, że przygotuję Wam przepis na ten pasztet. Dopasowałam go oczywiście trochę do własnych upodobań. Zapraszam serdecznie do oglądania. Po zrobieniu wywaru z kości, mięsa lub rosołu, oba przepisy Wam podlinkuję, bo są na nie filmiki. W zależności od tego, czy jemy niskowęglowodanowo i wtedy na przykład możemy dołożyć wszystkie te warzywa i włoszczyznę, w której się gotowało to mięso, a jeżeli jesteśmy na diecie karniwora i ja zrobiłam właśnie tutaj taką wersję, nie dodałam w ogóle włoszczyzny, tylko zostało mi samo mięso. Dokładnie obieram mięso i oddzielam je od kości. Trzeba bardzo uważać, żeby te małe kosteczki, trzeba to zrobić palcami, żeby pozbyć się tych wszystkich małych kosteczek. I przekładam to do pojemnika, wkładam do lodówki. Następnego dnia kupuję wątróbkę, najczęściej kurzą wątróbkę, bo to jest najlepszej jakości, jaką tutaj mogę dostać. Jeśli chodzi o proporcje, to ja to robię na oko, ponieważ za każdym razem tego mięsa mam albo trochę więcej, albo mniej różnie. Kupuję około 1,5 kg wątróbki i to będzie dosyć duża porcja, zobaczycie na końcu tych pasztetów. Przekładam wątróbkę do naczynia, w którym będę piec, wkładam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i piekę około 30-40 minut. Dobrze jest przykryć to naczynie albo co jakiś czas mieszać, dlatego że ta część wątróbki, która jest na górze, będzie wyschnięta. Ja podsmażyłam tutaj 2 cebule na maśle klarowanym. Jeżeli ktoś jest na ścisłej diecie karniwora, może pominąć ten krok, a jeżeli ktoś ma ochotę, może dodać więcej czy cebuli, można dodać też trochę boczku tutaj pokroić, można dodać czosnek i wszystko to, na co mamy jeszcze ochotę. Upieczoną wątróbkę, która puści bardzo dużo soków, przecedzam, ale nie odlewam tego płynu, ponieważ będę go używać później do pasztetu. I wkładam do malaksera wszystko po kolei. Można to oczywiście zrobić w maszynce do mięsa, ale ja to robię w malakserze. Tylko uwaga, żeby tutaj, ponieważ ja robiłam ten przepis dla Was już pół roku temu i wtedy mi się malakser właśnie przy tym pasztecie popsuł. Dlatego ja zostawiam ten płyn i wlewam na samo dno trochę płynu, później dodaję trochę mięsa i wątróbki i cebuli, ale tylko tyle, żeby to swobodnie się mogło zmiksować, żeby tego nie popsuć, nie przegrzać, i robię to partiami. I tak powstały pasztet dokładnie mieszam. Dodałam jeszcze kilka łyżek boczku, tłuszczu z boczku, ale tak jak mówiłam, można tutaj dodać, jeżeli mamy ochotę, nawet kawałki boczku takiego podsmażonego. Można za każdym razem też zrobić inaczej, do własnego smaku. Doprawiłam suszonym czosnkiem, suszoną cebulą, oregano i solą. Pasztet przekładamy do pojemników szklanych, ceramicznych czy silikonowych. Ja zostawiam najczęściej na noc w lodówce i następnego dnia jemy, czy przez 2 najbliższe dni jemy ten pasztet, a to, co nam zostanie, możemy albo rozdać, komuś dać bliskiemu, podzielić się, albo sobie zamrozić. I on może być spokojnie zamrożony. Ja kroję w mniejsze kawałki, porcjuję i zamrażam. Warto sobie zrobić taki pasztet, szczególnie jeżeli nie lubimy wątróbki. Można tej wątróbki dać spokojnie o połowę mniej, tak żeby tylko przemycić wątróbkę, jeżeli ktoś ma ochotę, by tę wątróbkę jeść, a wielu lekarzy poleca, żeby od czasu do czasu zjeść właśnie wątróbkę, bo ona jest bardzo wartościowa. Także jest to świetny sposób i jest to sposób, żeby nie tracić, nie marnować niczego z tego mięsa, które gotowaliśmy i mamy z niego wywar, żeby tego mięsa też nie wyrzucać. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że przepis Wam się przyda. Jeżeli macie swoje jeszcze jakieś pomysły na dodanie czegoś tutaj, to bardzo zapraszam, serdecznie zachęcam do dzielenia się tym. Oczywiście poproszę o łapki w górę i trzymajcie się ciepło. Dzięki wielkie za oglądanie.